Nasza przygoda w Mumbai dobiegła końca, ale to dopiero początek kolejnych emocji. Tym razem wyruszamy do Peru, kraju pełnego tajemniczych historii, niezwykłych krajobrazów i wyjątkowej kultury. Czeka na nas fascynujący świat Andów, starożytnych ruin i zupełnie inna atmosfera. Nowy kontynent, nowe przygody. Jesteście gotowi? Zaczynamy naszą peruwiańską przygodę. Siemanko, pozdrawiamy z Madrytu. O tak, do Dubaju 3,5 godziny. Tam przerwa. Tam przerwa 8,5 godziny. Tutaj leciliśmy. Teraz mamy przerwę 8 godzin. Później lecimy 10,5 do Bogoty. 13 przerwy. O, pogoda się zrobiła. 13 przerwy i 3,5 do Cusco. Taka trasa, że szok. No ale cóż, jak się chce przelecieć cały świat, to tak jest później. No i jest problem. Właśnie się okazało, że dali nam bilety bez siedzeń. Bez miejsc. I mam nadzieję, że to nie są bilety, które nam sprzedali po prostu na overbooking, czyli że na przykład jak ktoś nie przyjdzie, no to wtedy my wsiądziemy do tego samolotu, bo wtedy będziemy mieli duży problem. Właśnie czekam na pociąg, żeby zmienić terminal i jadę do ich biura się kłócić, o co w ogóle chodzi. Co to w ogóle, dlaczego tak jest i takie bilety nam w ogóle sprzedali. No i sytuacja wygląda tak, że nas nie chcą wpuścić w ogóle ze względu na to, że musimy mieć bilet wylotowy z Peru. Co z tego, że my nie będziemy wylatywać z Peru, bo płyniemy Amazonią do Kolumbii, a ich to nie obchodzi. No i próbujemy kupić bilet i też się nie da. Nie wiem co jest grane, w ogóle nie przechodzi mi płatność i jesteśmy tak zdenerwowani już, że szok. Dobrze, że mieliśmy czas, bo tak to sobie nie wyobrażam, co się działo. Pierwszy lot, Bogota. I tam 13 godzin przerwy. Jesteśmy w Kolumbii, jest godzina 20, spaliśmy całą noc, bo dla nas to była noc w głowie. A cofnęliśmy się w czasie o 12 godzin z Tajlandią. I jest dalej jest 20, a dla nas w głowie jest już dzień. Powiem wam, że pierwsze parę dni będziemy mieli kłopoty i to duże. Co jest najlepszą pomocą? Jak się spać nie chce? Sen wojownika. Zaraz się prześpi te godziny. Prawa, że na jetlaga działa naprawdę idealnie. 3 godziny spania były i od 3 już się spać nie dano. Także ciężka będzie przeprawa z jetlagiem. 12 godzin różnicy jest. Tak w ogóle szybki przerywnik, bo muszę wam coś powiedzieć. Wspólnie z SFD wydaliśmy oczywiście suplementy wojownika. 4 różne suple, plus do tego białko wojownika. To białko już jest bardzo dawna. 4 suple, które jesteście po prostu zachwyceniem. I stwierdziłem, że z okazji tego, że jest Black Friday już niedługo, fajnie by było zrobić fajną promkę. Także każdy, kto zakupi 4 suple wojownika, ten cały zestaw, będzie około 161 zł, dostanie ode mnie shaker gratis, który jest naprawdę fajny, bo jest i do mieszania, jest na tabletki, każdemu się może przydać, także serdecznie polecam. Wbijajcie do sklepu SFD i tam zobaczcie. A jeszcze pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś robi jakieś zakupy w SFD, robi online, chciałby skorzystać z mojego kodu, to polecam się bardzo. Pajak 10 SFD lub po prostu Wojownik 10. Po 13 godzinach na lotnisku wsiadamy do samolotu do Cusco. Kolejny stop. Peru, Cusco. Nie, para mi leci. Ale jest zimno. Tam ma być 20 stopni, w dżungli później ma być 30. A najgorsze, bo sprawdziliśmy, ma codziennie padać. Miejmy nadzieję, że się nie sprawdzi ta pogoda, bo wtedy dżungla nas dojedzie i to okropnie. Paweł się na mnie obraził właśnie, bo będzie zimno. No, to nie moja wina. fajnie ciepło, a para z ryja leci, nie? To nie a moja my wina. oczywiście, jak zawsze, Bez kurtek. po jednej bluzie. Damy I tak so, się dziwię, że wzięliśmy bluzy. damy sobie radę. No, pieniądze wypłacone. 3,8 sola, bo tu są sole. To $1. No z złotówką to tak 1 do 1 w sumie było.
No i moi drodzy, jesteśmy w Cusco, Centro Histórico, czyli ten główny plac. Tutaj najlepiej ten plac wygląda wieczorem, to od razu wam mówię. Teraz to jest tak, wiecie, szaro, buro i ponuro, ale wieczorem jak jest oświetlony, wygląda niesamowicie. Cusco znajduje się na 3400 metrów nad poziomem morza. Weszliśmy pod górkę, już oddech się ciężki robi. No, tak. Góry tęczowe są już na 5100, a za to Machu Picchu jest na 2400. Niżej się jedzie. Paweł dzisiaj ma misję spróbować świnki morskiej. Pójdziemy dziś jakąś dobrą ogarnąć. Czy dobrą? Czy będzie dobra, to się okaże dopiero. Ale na kolację pójdziemy na świnkę morską. O, jest. Nie, to to? Co? Ty, to mamy elegancki hotel. Mieszkamy, Paweł, w kościele prawie. Wiesz, jak ja ogarnę? Dobra, wiedziałem, że to nie to. Coś za ładnie to wyglądało. Byliśmy blisko. Ale byliśmy blisko, bo to naprzeciwko. Jak widzieliście, jak wyglądał ten wcześniejszy, to nie. Nie nasz jest tutaj. No i pokażę wam, jak wygląda nasz hotelik. Jest całkiem przyjemny. Nie, śniadanko, ale niestety śniadanka nie będziemy mogli pewnie rano zjeść. Ze względu na to, że rano pojedziemy bardzo wcześnie na Machu Picchu. Jak tam, Pablo, pokój? Elegancki. Hugo. Dobra, po naszej długiej podróży wreszcie wykąpani, umyci, można ruszać dalej. Myślę, że tu jedzie. Powiem wam, że ta podróż naprawdę nas trochę dojechała. No, hardcore. Było tak długo, to się nie kończyło po prostu. Później Paweł sobie musiał czasnąć zdjęcie z małą lamą czy alpaką. Problem z tęczowymi górami jest taki, że nie jedziemy. Pani nam powiedziała w hotelu, jak po prostu, że tam chcemy iść, to nam mówi, ty, ale tam wycieczki o 3:30 rano wyjeżdżają. A wy chcecie teraz jechać, jak jest 12? 3,5 godziny by się jechało w jedną stronę, 2 godziny by się szło i 3,5 wracało, mówię, nie ma szans, nie zrobicie tego. Także niestety szukamy czegoś, co robić tutaj w okolicach miasta, w Cusco. Cusco ogólnie jest pięknym miejscem do zwiedzania. Jest co robić, także coś wymyślimy na pewno. No i wiecie, trochę się trzeba zaklimatyzować, bo jednak jesteśmy na 3400, to ta głowa zaraz może zacząć boleć delikatnie. Także trzeba iść kupić gdzieś kokę, liście koki, cukierki, żeby nie było. No bo trzeba jeść po prostu, na takiej wysokości to jest bardzo potrzebne. O, ty, ja sobie przypomniałem, że tu powiedział na takim targu jednym, takim, tam pójdziemy najwyżej kupić to. Może będzie otwarty. Cukiereczka co chwilę jeść i głowa nie będzie bolała i przede wszystkim trzeba pić dużo wody też. Dobra, Paweł, to jest pierwszy raz w życiu je alpakę. Ale ładnie mięsko wygląda. Przed chwilą tam biegała na dole taka sama, a teraz ją ale co wygląda ładnie. Nie no, ładnie wygląda, naprawdę. Jesteśmy w takiej restauracji, kiedyś byłem tutaj z Alicją. Przyjdziemy tu później jeszcze do tej restauracji zjeść świnkę morską, bo tutaj wygląda ładnie, nie tak jak my jedliśmy kiedyś. Powiem tak, mięso takie dobrze wysmażone, naturalne, Nie, tak dobre w smaku. musisz powiedzieć jak ten, jak on się nazywa? Nie brakuje tu niczego w tym. Nie, jak on się nazywał ten? Przeżyła. Nie, Krzyża. Ten co jeździ i też podróżuje po świecie, jak mi wypadło z głowy. O, jak Makłowicz. Wódeczkę bym tu musiał mieć do tego. Bardzo dobre, eleganckie. Dobra. Ale nie, naprawdę dobre. No dobra, no. Mięso jest takie naprawdę... Jadłem pierwszy raz alpakę na pustyni w Peru. Nie, w Chile. Nie, czekaj, co ja to gadam? W Boliwii, na Salar de Uyuni. Także to jest dobre mięsko. Jakby ktoś pytał, to zamarzam. Wiecie, Paweł dawno nie czuł taki... O, patrz, tutaj są cukierki z koką. One nic nie działają, żebyście sobie nie wmawiali zaraz czegoś. One po prostu pomagają w chorobie wysokościowej. A Paweł mówi, że już się tak zaczyna dziwnie czuć. To już zaczyna się pomału. Nie uwierzycie. Aż wam muszę o tym powiedzieć. Czekajcie, bo nas dusiło, bo pod górę idziemy. 3 rzeczy, które się wydarzyły w ciągu chwili, i które krzyżują naszą podróż. Pierwsza.
Poszliśmy kupić wycieczkę na Machu Picchu. Nie ma biletów na najbliższe 5 dni. Musimy organizować na własną rękę, bo teraz zmieni zasady na Machu Picchu i nie można iść po prostu ile osób chce, tylko jest pula. Jedziemy specjalnie pociągiem jutro do tego miasta, gdzie tam się wchodzi. Musimy zostać tam na noc, także ucieka nam znowu 1 dzień podróży. I prosić kogoś, żeby nam ktoś sprzedał bilet. To jest kolejne. Następna. Nie wiem, Następne jest mocne, nie? Następne jest... przygotujcie się. Spotkaliśmy teraz Polaków. Pozdrawiamy serdecznie, jak będziecie oglądać. Którzy tu organizują wyjazdy i tak dalej. I gadamy z nimi, co mamy w planach i tak dalej, wiecie. I mówimy, że jedziemy do Iquitos i idziemy do dżungli. No i tak, a macie szczepionkę na żółtą febrę? Ja mówię, no ja mam, a Paweł nie ma. Bo Pawłowi nigdy nie była potrzebna, po prostu dlatego nie zrobił. On mówi, to nawet was do samolotu nie wpuszczą do Iquitos, to nawet nie lećcie. Dobrze, że jeszcze nie kupiliśmy biletu, bo by następne były w plecy. Nie pierwsze w tej podróży. Nie no, ta podróż się tak układa, że to jest po prostu szok. Ogólnie Piotrek jest przygotowany na 100% na każdą podróż, ale na tą była specjalnie mocno. Tutaj nam codziennie średnio jakieś 2 rzeczy nie wychodzą. To jest spontan za spontanem. Mógł w ogóle nic nie planować, wyszłoby nawet może lepiej. Nie, idziemy teraz do hotelu. Pytać, że nam pani gdzieś podpowiedziała, gdzie Paweł może szybko zrobić szczepionkę na żółtą febrę, bo dopiero jest 15, to jeszcze jest szansa. No, ale nie wygląda to dobrze. No nie Wygląda źle, a nie dobrze. to wygląda bardzo źle. Ej, trzymajcie kciuki. Dobra, sytuacja wygląda tak. Sytuacja się zmienia cały czas. Pani w hotelu powiedziała, że zadzwoni po doktora i może doktor przyjdzie tu do hotelu i czaśnie Pawłowi zastrzyk i da mu papier, że jest zaszczepiony na żółtą febrę, ale zaraz dopiero zadzwoni, czy da radę jeszcze o tej godzinie przyjść. Dobra, pogoda się trochę polepszyła, a ludzi coraz więcej, przestało padać. Znaczy, to nawet słońce jest. Ruszamy po raz kolejny na zwiedzanie, mam nadzieję, że teraz już dotrzemy w końcu tam, gdzie idziemy, bo co chwilę coś po drodze wychodziło. Idę Pawłowi jeszcze tu pokazać boczne uliczki, tu gdzie mieszkaliśmy 2 lata temu z Alą. I tu gdzie są imprezki wieczorem, w tej i w tej niższej. Zaraz tam zejdziemy. Ogólnie fajnie, powiem wam szczerze, że warto przyjechać do Peru. W ogóle fajnie zrobić sobie taką dłuższą traskę oczywiście. Coś jeszcze ulubionym, znaczy może nie ulubionym, ale jednym z najpiękniejszych krajów, jakie widziałem na świecie, była właśnie Boliwia. To też wam bardzo, bardzo polecam. Wtedy z tego co pamiętam to jechaliśmy do Peru, później do Chile i z pustyni Atacama w Chile właśnie jechaliśmy jeepami do Boliwii. Trochę rzępolą. No? Trochę rzępolą. Dobra, idziemy teraz na San Pedro Market. Jak zobaczymy na nawigacji, gdzie on jest, to sobie przypomniałem, że my byliśmy z Alą 2 lata temu, ale że wtedy to były jeszcze te czasy, jakie były, to wtedy tam nie weszliśmy, bo nawet do środka. Czy on był jakoś zamknięty, czy coś? Nie wiem, jakoś tak pamiętam, że tylko dookoła chodziliśmy. Także wam pokażemy coś nowego. Dobra, z takiej informacji, które musicie wiedzieć, to przede wszystkim to, że Peru graniczy z 5 krajami, czyli Chile, Boliwia, Brazylia, Kolumbia i Ekwador. W każdym z nich byłem. Także możecie zobaczyć odcinki u mnie na kanale. Dodatkowo żyje tu 33 miliony ludzi, z czego 1/3, czyli 11 żyje w stolicy, czyli w Limie. Ale takim głównym miastem, takim najbardziej turystycznym i najbardziej popularnym właśnie jest Cusco. Cusco Inkowie uważali za pępek świata, za centrum świata, także to jest bardzo ważne miejsce. Teraz to się aż za ciepło zrobiło. Ubraliśmy się tak, tam mi się właśnie kojarzy Peru. Z tymi babciami ubranymi w tradycyjne stroje. Mega to jest. No i tutaj właśnie San Pedro Mercado. Wbijamy do środka zobaczyć co tam jest, co tam można kupić. Dobra, trochę więcej o tym targu.
Ten targ to jest na pewno najstarszy i taki najbardziej znany targ w całym Cusco. Tutaj można kupić wszystko podobno. Widzicie, i od jedzenia do różnych soków, do pamiątek przede wszystkim. O, tutaj możecie kupić wszystko z koki, ponieważ wiecie, jesteśmy bardzo wysoko, choroba wysokościowa uderza. Macie liście, macie herbatki, macie cukierki, macie te olejki do wciągania, to musimy sobie kupić ten olejek. To się rozciera w rękach i daje kopa. Znaczy takiego kopa, że choroba wysokościowa nie łapie. Co ciekawego jeszcze musicie wiedzieć o tym, że wszędzie możecie tu zobaczyć jakieś pamiątki właśnie z alpak, albo możecie kupić futerko, albo coś ciekawego zrobione właśnie z futra, na przykład jakąś czapkę, rękawiczki, szalik. No i musicie wiedzieć, że te zwierzęta bardzo przypominają lamy, ale to nie są lamy, to są alpaki. I alpaki właśnie żyją głównie tutaj właśnie w Andach, czyli w Peru, w Chile, w Boliwii. Na takich targach zawsze też coś ciekawego, lokalnego można spróbować. Co? No czapki by nam się przydały na jutro, na pewno. Dobra, czapy kupione, eleganckie, z Cusco. Będzie na pamiątkę. A powiem wam, że spotkaliśmy dziewczynę, która była wczoraj na Machu Picchu i mówi, że było tak okropnie zimno tam, a my nie mamy kurtek. Mamy jedynie czapki, także będzie trzeba jeszcze kupić gdzieś rękawiczki. Próbują nam tu wcisnąć coś do jedzenia, ale nie wiemy nawet co to jest. Ale fajne, takie typowe lokalne miejsce. O, i pani w tym typowym kapeluszu. Dobra, powiedzmy, że się minimalnie przygotowaliśmy na jutrzejszą, na jutrzejszą wyprawę. Rękawiczki i czapka jest. Zresztą sobie trzeba... To ty wdepnąłeś? Nie. Paweł, pokaż buty. Ty, bo jak ty to do pokoju wniesiesz, to będzie masakra. Paweł, jednego tylko pokazałeś. Ty tak już zostawiłeś tu. Pokaż drugiego. Dobra, masz farta. Ale dawałem jakieś 90%, że to on rozjechał. To dawno się tu wyrobał. Jeszcze tak plecami do tego wpaść. No. To trzeba uważać, no. Nie. Dobra, Paweł nie próbował nigdy. Sweet. Paweł nie próbował nigdy kaktusa, ja je próbowałem właśnie w Erytrei. Także sobie spróbuję. Pyszne to jest. Trzeba pokażę ci, powiem, czy ci da dobrego. Haczki ma dużego. O, dobrego da. Nareszcie zrobiła się pogoda i ludzie wyszli z domu. Bo wcześniej powiem wam, że byłem naprawdę załamany tym, co się działo. Że nigdzie nikogo nie było. A teraz tu Peru takie jakieś chce oglądać. Idziemy tu? Przejdźmy tu jeszcze, no. Gracias. Idziemy teraz zobaczyć na podobno najładniejszą dzielnicę, jaka tutaj jest w Cusco, czyli San Blas. Zaraz wam pokażemy, tylko mamy tam 20 minut drogi. No, te panie w tych kapeluszach to taki klimat robią. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda flaga Peru, czyli 3 pasy, czerwony, biały, czerwony. Idziemy właśnie do kliniki spróbować, czy mogą Pawłowi zrobić szczepionkę na miejscu. Dobra, sytuacja uratowana. Wpisaliśmy w nawigacji po prostu jakąś klinikę. Nawet nie wiedzieliśmy, Nawet nie wiedzieliśmy, czy to robią, czy nie robią. No i okazało się, że zrobią mu na miejscu. Trzeba czekać 20 minut. Wyszło coś około 400 za taką szczepionkę na żółtą febrę. Ale pokażę wam, jak się nazywa, bo może się to kiedyś komuś przydać. To jest naprawdę parę minut od tego głównego placu. Klinika Dr. Victor Parades. No i Paweł robi szczepionę na żółtą febrę i jeden problem z głowy. Paweł, nie płacz. Powiem, że ty się boisz igieł. Widać. No. Było źle, a jest teraz tak 50/50. Bo jeszcze nam tylko brakuje tych biletów. No i później biletów jeszcze do Iquitos. I pogody w dżungli. Ale dobra. Na razie wszystko w dobrym kierunku, także to jest najważniejsze. No a zaraz tam przed chwilą, co wam pokazywałem, idziemy tam na górę
Tam jest ta dzielnica fajna, no i tam jest też punkt widokowy. Ale powiem wam, że pierwszy dzień to tak ciężko się tutaj chodzi. Cały czas dusi po prostu. Ale to spokojnie, trzeba po prostu aklimatyzację zrobić i będzie lepiej. No i to jest takie Cusco, jak pamiętałem za ostatnim razem. Rano to mieliśmy załamkę i to mocno. Dobra, ruszamy teraz na Sunblast Viewpoint. Thank you. Powiem wam, że mało jest turystów, ale z Polski już spotkaliśmy, nie wiem, 10 chyba. Albo więcej nawet. Co chwilę kogoś z Polski widzimy. No i zaczynają się te piękne uliczki właśnie, z których jest znana właśnie ta dzielnica tutaj. Przed chwilą samochody się tak tu zakorkowały, że pewnie do jutra stąd nie wyjadą. Ta trasa nas dobije. Jest cały czas pod górkę. Na 3400 metrów, żeby nie było. Bo kondycja nie jest taka zła wcale. Właśnie rozkminiałem, że stąd będziemy musieli wrócić jeszcze do hotelu i puścić drona, bo tutaj fajnie będą wyglądały te wszystkie budynki, o ile zdążymy. Czekajcie, mówię się pląta język. Mówię, że zanim zdążymy, dopóki się nie zrobi ciemno. Miałem sobie to, że w sumie też tutaj byłem kiedyś z Alą. Patrzcie to. Pięknie po prostu. Warto było tu przyjść. Warto. W ogóle śmieszne to, wiecie, jesteśmy tak samo ubrani i co chwilę jak ktoś się kapnie, że jesteśmy bliźniakami, myślę, że szczególnie dziewczyny. No ale fajnie, fajnie. Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Warto było. No ale idziemy teraz spróbować lokalnego przysmaku, czyli Pisco Sour. Pisco Sour to klasyczny koktajl pochodzący z Ameryki Południowej. Szczególnie popularny w Peru. Dobra, nadszedł ten czas. Chwila prawdy, Paweł idzie spróbować przysmaku Peru, czyli świnki morskiej. Ale... przełamie, ale nie przełamie. Kto oglądał ostatnio moją serię z Peru, to wie, że ja trafiłem na dość niefajne miejsce i dali mi tą świnkę morską po prostu tak, jakby ją wyciągnęli skądś, to tak na prostych nogach, z głową prostą i tak mi ją położyli na talerzu. No było bardzo nieprzyjemnie. Jakbyś szczurę jadł No, smażonego. no tak wyglądało. No tragedia. Ale do którego miejsca teraz pójdziemy, to tam widziałem jak podawali. No i wygląda to dużo lepiej. No, ale po prostu spróbuję. Zaraz wam pokażemy. No i ciemno się robi. Wszystko nabiera innych kolorów. Paweł sobie chce kupić takie coś właśnie, żeby mieć eleganckie na Phuket. Właśnie, panie z alpakami małymi. O, gracias, we have already, thank you. Tutaj wam powiem ciekawostkę. Tutaj te mury, te kamienie też były układane tak jak na Machu Picchu. Chyba że akurat mylę mury i to nie tutaj, ale to tutaj. Że po prostu nie wciśniecie źdźbła trawy. Nie była używana żadna zaprawa do budowy tego, tylko były dopasowane idealnie. I tak samo właśnie było na Machu Picchu. Wyobraźcie sobie, jak oni to budowali. Zastanawiamy się, jakie święto to dzisiaj jest. Co chwilę ktoś gra. Różne zespoły, różne orkiestry właśnie. Zabrakło mi słowa. No i wszystko nabiera kolorów w nocy. Zaraz wam pokażemy też, jak zjemy już kolację. Jak Cusco się bawi wieczorem. Bo tutaj są też dwie ulice imprezowe. Ostatnio jak byliśmy z Alą, to dość dobrze się pobawiliśmy. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Chociaż dzisiaj się wydaje, jakby było dużo mniej turystów niż jak byliśmy 2 lata temu.
Dobra, Paweł, gotowy do wielkiego testu. Nie wygląda to za dobrze. Uwierz mi, że to wygląda 100 razy lepiej niż to, co ja jadłem ostatnim razem, jak byłem w Peru. Tu to tak naprawdę, jakbyś nie wiedział, to i tu elegancko skórka, choć my mieliśmy po prostu tak spalone wszystko. To będzie smaczne, zobaczysz. No. Dawaj, Paweł. Bo będzie, że ci wypadło. Spoko, jak golonka, co? Ty już głowę, czy to? Tylko jak głowę. No, nie ma źle wcale, co nie? Ale jak się na to patrzę, to się zażygam zaraz. To no, naprawdę wygląda dużo lepiej niż jak ja jadłem. Coś tam zjadłem trochę, żeby było na TikToka i Instagrama, oczywiście zapraszam was serdecznie. Wiecie co jest najlepsze? Że to okropnie wygląda. Normalnie jak się na to patrzy, to się wymiota jajce, bo wygląda jakbyście szczura jedli jakieś z ulicy. Ale to mięso jest naprawdę dobre. To mięso smakuje jak golonka. Kto lubi golonkę, to wie. Ja na przykład uwielbiam golonkę. No i to tak smakuje. 20, idziemy zobaczyć na ulicę z barami, czy coś się dzieje. Tu gdzie jest główne życie nocne. Jeszcze nie tu gdzie jesteśmy teraz, ale w sumie tu też jakieś są, ale powiem wam, że jest tak mało turystów teraz, że nie wydaje mi się, żeby się coś działo. No i dobra, pochodziliśmy trochę po mieście, byliśmy w jednym barze, sziszę zapalić, ale była tak okropna, że to była chyba najgorsza, jaką w życiu w ogóle paliłem. No i nic, jetlag niestety wygrywa, ale bierzemy sen wojownika i postaramy się trochę przespać tej nocy. Chociaż dla nas w głowie to już jest poranek. 12 godzin różnicy. Dobra, wracamy już do hotelu. Koniec tego odcinka. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie o subskrypcji i zapraszamy na kolejny. Jedziemy na Machu Picchu.